Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam na kolejnym sobotnim filmie, witam DeLonghi. Trochę ich tu jest w serwisie, naprawiamy, bardzo popularne ekspresy. I ten ma usterkę pod tytułem Za Chiny lodowe nie widzi zbiornika. Nie widzi zbiornika, możecie sobie wkładać, wysuwać. Także ostatnio dużo takich usterek występuje. Postanowiłem nagrać o tym film, bo ta usterka dyskwalifikuje go, jeśli chodzi o użytkowanie. A nie jest to jakaś wielce skomplikowana czy kosztowna usterka, także zapraszam na nową naprawę. No i słuchajcie, żeby wam to zademonstrować, podłączmy go do prądu. Podłączmy go do prądu. Zbliżmy sobie tutaj. Jedziemy w dół. Czy wy widzicie, co jest na tym ekranie? Nie bardzo. Włóż zbiornik. Przechylę wam trochę. Widzicie, włóż zbiornik. Tu powinno być pitnięcie. Tego pitnięcia nie ma, bo uszkodził się element, który według mnie troszeczkę DeLonghi słabo rozwiązało. No ale bierzemy się za rozkręcanie. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Wyciągamy zbiornik. Pierwsze co sprawdźcie, jak macie taki objaw, czy ten jęzor tutaj, to jest bardzo ważne, czy ten jęzor tutaj wam się nie złamał, bo upadają ludziom te zbiorniki, wiem z doświadczenia, jak upadnie na ten element, no to się ułamie. To jest właśnie element służący do wciskania switcha, który tam w środku się znajduje. No a czy nadal się znajduje, to właściwie za chwilę się dowiemy. Jak się dobrać do tego ekspresu, słuchajcie. Bo jak sobie spojrzycie, nie ma śrubek. Nie ma śrubek, ale śrubki są tu pochowane. Ja już kiedyś to pokazywałem chyba na live, no ale tak jak zawsze powtarzam, live nie wszyscy oglądają, bo to jest jednak długa konwencja. Tutaj mamy to w pigułce, także bierzemy się za gościa. Żeby dostać się do jakichkolwiek wkrętów w tym ekspresie, musimy się pozbyć, mam nadzieję, że tutaj nie dokonam jakiejś rzezi na tym ekspresie, musimy się pozbyć klapki. Żeby pozbyć się klapki, mamy tutaj takie, widzicie, wystające elementy. Ja go teraz na pionowo zrobię, żeby tu nic nie połamać. Musimy jeden wcisnąć. O, widzicie, już nam to wychodzi. Tam jest taka sprężynka. Dokładnie to samo lecimy z drugiej strony. Może wam odsłonię, to zobaczycie, co ja tu robię. Czasami to ciężko chodzi, bo tu jest nawsypywane kawy. Dokładnie chodziło, słuchajcie, o te elementy. One tu mają takie, jakby wam to pokazać, żebyście zobaczyli. Łapiemy ostrość. Tu mają takie elementy, takie wsuweczki. Je trzeba, żeby wyciągnąć to do góry, wcisnąć do środka i pięknie nam ta klapka schodzi. Kolejna rzecz, słuchajcie. Śrubki schowane są pod tą maskownicą plastikową. Ją trzeba podważyć. Ja to zrobię metalowym śrubokrętem, ale uważajcie, żeby tego nie połamać. Zaraz wam pokażę ten element, tylko go wyciągnę. O, to dokładnie wciśnięte jest na tych zatrzaskach dwóch, jak widać są całe. Nic tutaj się nie połamało, to strzelanie to po prostu strzelanie plastiku. I od razu wam pokażę. Ot i cała tajemnica dostanie się do tych dwóch wkrętów. Pytaliście mnie o to, dlaczego ten ekspres, jak ten ekspres rozebrać, gdzie tu są pochowane wkręty. No to właśnie widzieliście gdzie. Trzeba z nimi wyjechać, a żeby to zrobić, trzeba znaleźć śrubokręt, a może dzisiaj trochę ręcznie pokręcimy, słuchajcie. Słuchajcie, mamy te dwa wkręty wykręcone. I już samo widzicie, cały ten tył idzie nam do góry. I w ten sposób mamy dostęp do wszystkich dalszych wkrętów, jeśli chodzi o obudowę. Nie powiedziałem, jaki to ekspres, powiem to teraz, nawet to pokażę. Primadonna S Deluxe, bardzo fajne ekspresy z takiej stali szczotkowanej, ona się nie paluchuje za specjalnie. Ja bardzo lubię te ekspresy. I to właśnie ten dźwięk, to był dźwięk tego, co powoduje, że ten ekspres nie widzi zbiornika wody. Wyprzedził mnie, chciałem wam to pokazać powoli, ale mnie wyprzedził, więc odkręcamy tył. Miało być śrubokrętem, będzie śrubokrętem. Słuchajcie, dwie śrubki, dwa wkręty z tej strony, dwa wkręty z tej strony. Odkręcamy obie strony, ponieważ musimy też obejrzeć ten ekspres, bo przy okazji usterki czujnika włożenia zbiornika, jak zwał, tak zwał, no trzeba ten ekspres obejrzeć. No to nie może wyglądać tak, że usuniemy usterkę, nie zdejmiemy drugiego boku, a tu się okaże, że tu są jakieś wycieki, jakieś cuda się dzieją.
ten ekspres do nas wróci. No i co powiemy wtedy? Nie no panie, myśmy tylko czujnik wymieniali, tak? Nie, tak nie działam. Tak nie działam. Jest kompleksowo. Przy okazji przecież i tak te obudowy odkręcamy. I teraz będę kręcił ten wkręt godzinę. Już sobie pomogę pinsetą. Tą stronę mamy. I też czasami pytacie, czemu to tak strzela. Tak to schodzi, słuchajcie. W ten sposób się to zdejmuje. No to co? To druga strona. Analogicznie dwa wkręty. Kręcimy, kręcimy. Dzisiaj mam wenę do pracy, słuchajcie, nie wiem jak pójdzie z nagrywaniem, ale dzisiaj mi czego się nie dotknę, to zamieniam w złoto, słuchajcie. Wszystko mi dzisiaj pykło, obym nie powiedział tego zgodnie z powiedzeniem nie chwal dnia przed zachodem słońca. No ale już powiedziałem to co zrobić. Coś mi się tu nie podoba, ale może się mylę. O, poszło. Nic się nie złamało, komisyjnie, słuchajcie, bo często są komentarze, o, jak ściągnął rzeźnik. Słuchajcie, wszystkie wsówki są, to po prostu tak strzela, no to jest plastik wciśnięty w plastik. To wszystko jest poklejone, jak widzicie, są tu ślady wody, są tu ślady kawy. To wszystko łapie, a kawa pięknie klei, słuchajcie. No to takie to są dźwięki. No jak widać, będę proponował klientowi przegląd tego ekspresu. Zaraz wrócimy do tej podstawowej usterki, bo o tym jest dzisiejszy film. No ale spójrzcie, wężyki czarne. Tutaj jeszcze zajrzyjmy, zanim się weźmiemy za tą usterkę. Zajrzyjmy do grzałki pary, czyli elementu, który jest pod tą osłoną. No i on w tych modelach lubi po paru latach zacząć przeciekać, pęka. No ten typ tak ma, słuchajcie. Zaglądamy, jeszcze nie sprawdziłem z jakiego roku jest ten ekspres, zaraz to sprawdzimy. Może od razu, komisyjnie. Jedziemy windą do góry, pompa, data 16 maja 2014, no niedługo 10 lat, słuchajcie, nad wyraz dobrze ten ekspres wygląda. Jeszcze, żeby potwierdzić, można spojrzeć na datę na przepływomierzu. Nie będę wam przybliżał, bo ledwo ją widać. 26 maja 2014, prawie że ta sama data. Czyli ekspres ma ponad 9 lat, przynajmniej jeśli chodzi o daty na komponentach. No i słuchajcie, tak jak ja to powtarzam, DeLonghi to są dobre ekspresy. I to się potwierdza. Wiadomo, wszystkie ekspresy się psują. Natomiast w tej chwili, jeśli ktoś toleruje te systemy karawkowe spieniania mleka, czyli te nakładane dzbanki, bo ja tego nie lubię osobiście, to chyba to jest jeden z ekspresów, które mają w tej chwili najlepszy stosunek jakości do ceny. Wracając, zanim dojdziemy do usterki z tytułu filmu, trzeba sobie tutaj zajrzeć, obejrzeć przede wszystkim tą grzałkę, ten generator pary, jak zwał, tak zwał. Czy tu nie ma wycieków i tu nigdzie nie widać żadnych niepokojących objawów. Tu się nic nie leje, natomiast trzeba sobie zawsze podsunąć tą osłonkę, bo ona tutaj nachodzi na jedno z wyjść grzałki i pod nią właśnie często lubi być rzeźnia, ale nawet wam odepnę termik. Tu jest jakiś, ale to jest chyba spaw. To nam oczywiście jeszcze wyjdzie podczas odkamieniania, podczas testów. Nic tu niepokojącego, tak na pierwszy rzut oka nie widzę. Ja to jeszcze będę oglądał przy świetle lepszym, no bo w tej chwili mam światło pod nagranie. Wkładamy to z powrotem, żeby o tym nie zapomnieć, bo zdarzyło się, słuchajcie. No i idziemy do usterki. Idziemy do usterki. Jeden z elementów nam tu wypadł. Jeśli chodzi o zbiornik wody, ja go tu włożę, żebyście widzieli. Problem jest w tym elemencie, to odepniemy. Problem jest w tym elemencie, spróbuję go tu teraz na środek ekranu dać. Tu mam nadzieję, Patryk wam rozjaśni ten element, bo to, co tu znaleźliśmy, co nam wypadło tutaj tak naprawdę, jeszcze gdzieś tu powinna być sprężynka. A, sprężynka jest tutaj, zobaczcie. Nie wypadła, więc to jest ważne. Tu widzicie sprężynkę. Natomiast ten element to jest kawałek, nie wiem jak wam to pokazać, żeby, położę go tu. On odpadł. Dokładnie tu jest jego część. Jeszcze przybliżymy na maksa. Złapiesz ostrość. Jak widzicie ten element tu. Może tak.
to on się odłamał dokładnie tutaj przy tej sprężynce w tym miejscu. To jest element, który pracując, jak wkładacie zbiornik, tutaj chyba widać jak wjeżdża, o patrzcie, jak wkładacie zbiornik, tutaj wjeżdża ten jęzor. Patrząc w ekran, to ja nigdy się nie połapię. Tutaj wjeżdża ten jęzor, spójrzcie. I on, dociskając ten element, ten tutaj plasticzek wciska nam ten mikroswitch. Będzie pewnie słychać. O, słyszycie? Jeśli ekspres nie wykryje wciśnięcia tego mikroswitcha, to pokazuje brak zbiornika, bo po prostu nie widzi tego zbiornika wody. Słabo to jest wymyślone, bo ten plastik po prostu za każdym razem jak wkładacie, wyciągacie zbiornik wody, pracuje. No i się spracował, tak? A, że większość ludzi, w tym oczywiście ja, w tych ekspresach zbiornik wkłada w ten sposób, chociaż myślę, że nawet delikatne jego wkładanie, no to jest jednak, wiecie, zmęczenie materiału. Niby to jest plastik, ale to przy 9-letnim ekspresie ile razy ten zbiornik mógł być wkładany? Ciekawe by było zrobić taką, słuchajcie, statystykę. Ile razy ten zbiornik był wkładany, wyjmowany? No mówię, no ja sam do delikatnych nie należę, co pewnie już wiecie z moich filmów, więc napierdzielam tymi zbiornikami. Jak ta lala, nazwijmy to. Słuchajcie, jeszcze przy okazji, o, ekspres źle wyłączony. Nie wyłączajcie tak ekspresu, bo potem się zastanawiacie, jak wyjąć zaparzacz. Pokażę wam nawet teraz, bo chcę ten zaparzacz wyjąć, obejrzeć, jak zasymulować, jak oszukać ekspres, że jednak ten zbiornik wody jest. Patrzcie na ekran, a ja wam pokażę, wciskając ten mikroswitch, jak od razu zmienia się diametralnie sytuacja, tylko dobrze by było, żebyście ten ekran widzieli. Włóż zbiornik, jest napis. Teraz ekspres nie reaguje. Widzicie? Można sobie pikać. Ja teraz sobie tylko wezmę szerszy śrubokręt. Wciskam ten mikroswitch, czyli symuluję, nawet nie muszę wkładać pojemnika. Symulujemy, o, i widzicie, on rusza. No, jeszcze jakbym go dobrze wcisnął. Tylko tu jakbyście się tak bawili, to uważajcie, bo tu przez ten mikroswitch idzie 230 V, więc jak dotkniecie przewodów, co on tam pokazuje, bo ja nawet nie wiem, włóż zbiornik, wybierz nagrzewanie w toku, ja chcę go tylko wyłączyć. Strasznie słabo na tym ekranie widać, włączamy i od razu wyłączamy. Winda chodzi, nie wiem czy słyszycie jak terkota. Kompletny przegląd ten ekspres musi mieć zrobiony, musi mieć wyczyszczoną windę, musi mieć nasmarowaną windę, musi mieć zregenerowany zaparzacz. Także na razie usuńmy podstawową usterkę, potem kontakt z klientem, wycena. No i działamy dalej. W tej chwili z prądu go. Zaparzacz już powinien być zaparkowany. No. Jeśli chodzi o dbanie o ten ekspres, to tak 6 na 10 bym dał. Widać, że ten zaparzacz dawno stąd nie wychodził do mycia. No ale to nie miało wpływu na tą usterkę. Co nie zmienia faktu, że trzeba to wszystko wyczyścić. Zajrzyjcie sobie do środka. Trochę pod światło. No, nie można powiedzieć, że tam jest czysto. Jakoś specjalnie brudno też nie jest, ale widzę masę na śrubie tej windy napędu, masę okruchów kawy. Trzeba to wszystko wyczyścić, słuchajcie. Ale to jest sprawa drugorzędna w tym filmie. Na razie przechodzimy na tą stronę. Trzeba ten element cały ten element, słuchajcie, trzeba wymienić, ponieważ to jest jedno. Ja mam tu przygotowany, więc już się do niego dobieramy. Mam nadzieję, że dobry, chociaż pewności nie mam. No i chyba jednak nie jest to dobry element. Chyba to nie jest od tego modelu. No i widzicie, to nie jest od tego modelu. Dobra, słuchajcie, idę poszukać tego elementu. Znaleziony. Nawet widzę, że sobie sprężynkę tutaj schowałem. Mamy to, słuchajcie. Sprężynka, ważna rzecz, bo pamiętajcie, że to w komplecie nie przychodzi ze sprężynką. Sprężynka do sprężynek. No i co, słuchajcie, mamy ten element. Dokładnie ten, jak widać. To teraz trzeba się dobrać do tego. I tutaj ostrożność nie jest bardzo wymagana, natomiast przede wszystkim, żeby nie uszkodzić mikroswitcha, trzeba go wyciągnąć dosyć delikatnie. On jest tutaj.
to może nam pęknąć, bo i tak jest to do wyrzucenia. Będziemy uważać przy zakładaniu nowego. On jest tutaj na takim wcisku, na haczykach, widzicie, z jednej i z drugiej strony, żeby go wyciągnąć. Trzeba sobie delikatnie, żeby nie złamać. Nawet można palcem i podważyć mikroswitch. Można go oczywiście porozpinać, ale nie ma to sensu w tej chwili. I teraz drugi odginamy. Tutaj pamiętajcie, przy zdejmowaniu wielka tragedia się nie stanie. No bo i tak ten element jest do wyrzucenia, tak? Zapamiętajcie tylko, że guziczek mikroswitcha jest bliżej lewej strony, żeby potem to poprawnie złożyć. Ja już wiem, słuchajcie, z doświadczenia, no tutaj to uziemienie musimy wyciągnąć oczywiście. Więc trzeba ten zatrzask tam w środku wcisnąć. Niech ja tu spojrzę, z której to będzie strony, chyba z tej. O, jeden wyjęty. To są, wiecie, przewody, ponieważ ekspres wibruje, z zapinkami. I tu będziemy mieli zapinkę z tej strony. Jak wam nie chce wyjść, oczywiście jak się to złapie dobrze kombinerkami, to wam wyjdzie. No ale na ten moment mamy to. Co dalej? No trzeba oczywiście odkręcić oba te wkręty. Jedna sztuka. Ten niech sobie tutaj wisi gdzieś z boku, żeby nam nie przeszkadzał. Słuchajcie, niby to jest prosta usterka, ale tak z godzinkę to z tym schodzi. Odkręcamy wkręt mocujący. Mamy jeden i to nam się już tutaj uwalnia. Widzicie, nic więcej nie musimy tutaj rozbierać. I teraz tak, mnie będzie to wyjąć łatwo w tej chwili, ponieważ to jest śmieć. To jest część jakby tego całego korpusu, jak widzicie. Przy zdejmowaniu można się tego pozbyć, żeby było prościej. No i teraz ważna rzecz, i tu was uczulam. Róbcie sobie zdjęcia takich rzeczy, bo przy zasilaniu, jak pomieszacie, no to będzie smuteczek, no jak coś strzeli. Więc ja, żeby nie być gołosłownym, mimo że robię to któryś raz z kolei, mam gdzieś te zdjęcia, robię sobie foteczkę, jedną, drugą, trzecią. Słuchajcie, lepiej mieć tych zdjęć o 5 za dużo, wiem z doświadczenia, niż o jedno za mało, słuchajcie. Bo zabraknie wam tego podstawowego zdjęcia, najważniejszego. Dobra, słuchajcie. Jeszcze jedna foteczka dla pewności. Stryk. Wyciągamy przewody. Wyciągamy przewody, czyli mamy po kolei. I teraz tak, niestety ten element przychodzi niezmontowany, więc musimy sobie wyciągnąć zarówno ten switch power on, jak i gniazdko, chociaż powiem wam, że ja to gniazdko pokażę wam jak wyciągnąć, ale ja je wymienię, bo mi się wydaje, że tu są już mikropęknięcia. Nie ma w sumie. Te gniazdka też się psują. Ono jest. Oba te elementy wysuwamy w tą stronę. I o ile ten jest dosyć łatwo, bo sobie podważacie, wypychacie palcem i on to wychodzi, bo on jest po prostu na takich, no wciskach, spójrzcie. Na takich wciskach, które się uginają. Ten jest łatwo, o tyle ten drugi wychodzi zdecydowanie ciężej. No i starajmy się nie pokaleczyć tego plastiku, oczywiście to jest tylko estetyka, ale tu nie będziecie niestety widzieć. On ma jeden wcisk taki, który trzeba podgiąć tutaj od zewnętrznej strony i dwa od wewnętrznej. Ja do tego używam, żeby tylko je wcisnąć, takiego szpikulca. No i próbujemy, czyli napieramy palcami. Nie mam wam jak tego pokazać. Napieramy i podważamy.
mamy to. Słuchajcie, wyłazi. O. Nice. No, to z tego mnie już znacie, że jak coś nie upadnie na podłogę, to bym był chory. Ten element, sprężynkę odzyskać, to co mówiłem. Sprężynka cenna rzecz, słuchajcie. No dzisiaj taki rzemieślniczy film, ale takie też są potrzebne, bo jak ten element kosztuje, nie pamiętam, 30-40 zł będziecie mieli w opisie filmu. Będziecie mieli w opisie filmu, ile to kosztuje. Mamy odzyskane gniazdko, mamy odzyskany switch, sprężynkę. Sprężynka na razie tutaj nam się przyda na pewno. To jest śmieć. No i mamy nowy element, słuchajcie, który trzeba, tu można te styki jeszcze, ponieważ one są takie, spójrzcie, one są takie przyszarzałe, lekko je tutaj drapnąć, żeby poprawić styk, bez przesady. No i co? Wjeżdżamy do nowego elementu, słuchajcie. Switch. Te nóżki trzeba trochę zgiąć do środka. Wciskamy switch. Musi kliknąć. No tu jakby, słuchajcie, raczej nie pomylicie. Chociaż ja wiem, że ludzie bywają zdolni, ale tu nas formatka prowadzi. Stryk. No i teraz co? Słuchajcie. Rękawiczkę ściągam. Palec boli. Teraz ten element trzeba popodłączać, ale zanim popodłączać, to trzeba go tu ułożyć i to jest, słuchajcie, zabawa, bo w wielu ekspresach ja widzę po innych serwisach, że ten element jest odłamany i już go nie ma, no ale spróbujmy chociaż, bo nie ukrywam, mnie ten element też nieraz przy montażu się ułamał. To jest taki element, który tutaj trzyma te przewody, można to potem spiąć trytką, nie jest to może w 100% fachowo, ale działa, słuchajcie, a to ma przede wszystkim działać. Tu można spróbować to przełożyć, trzeba sobie te wszystkie przewody poluzować. To też jest taka trochę walka. I ponieważ to idzie nam tak, ty idziesz na bok, nie przeszkadzaj nam tu, wy wszyscy idziecie tutaj na swoje strony, coś tu fruwa. Można ten element spróbować przełożyć sobie w taki sposób. Jest to metoda, bez rozpinania przewodów. Czasami mi się udaje, czasami nie. I teraz nawet widzę, że powinno się udać. Widzicie? Przeplatamy. Przeplatamy. I zaoszczędziliśmy sobie roboty z rozpinaniem tego wszystkiego. Tylko teraz trzeba popodpinać przewody. I żeby popodpinać przewody, to po to mamy robione zdjęcia. Więc no spójrzcie sami. Jest ok? Sprawdzamy razem. No wygląda, że jest ok, nie? Odsłonię jeszcze palca. Wygląda, że jest ok. Czyli tu mamy wszystko spięte. No to próbujemy to tu teraz poukładać, słuchajcie. O. Nawet nam się to ładnie spasowało. Teraz trzeba włożyć sprężynkę, która leży tu. Z tym też można się trochę bawić, ale przykręćmy najpierw wkręt, żeby nam się to już trzymało. Żeby nie było. Tu macie taki element prowadnicy. Czy jego widać? Widać tu. Słuchajcie, przybliżę wam jeszcze. No i słuchajcie, 30 minut filmu na temat wymiany jednego elementu mało wartego, bo tak jak mówiłem, to tam do 50 chyba złotych kosztuje. No ale jak sami widzicie, no wymiana nie jest taka. To nie jest takie, jak się mawia, hop-siup. Tu teraz bardzo delikatnie, bo tu chyba muszę to przełożyć
pod tymi przewodami, czy nie? Nie. To nam idzie tu, pamiętacie? Bliżej lewej strony. W tą stronę idzie prościej, bo wystarczy wcisnąć, aż kliknie. Te przewody idą, no zaraz będziemy, a właściwie od razu je ułóżmy. Od razu je ułóżmy. Czyli tutaj do tego całego kanału. Na przewody zresztą stworzonego. Przepływomierz wyskoczył, nic się nie dzieje. O. No i tutaj mamy ten element, który wypinaliśmy na początku. To nie ma jakby znaczenia, jak to wkładamy. Byleby podłączyć porządnie, aż kliknie. Tu mamy element zapinki. O, widzicie, ładnie ułożone. No i najważniejsze, no i bawił się sprężynką. Gdzie sprężynka? Jest. Bez tej sprężynki też będzie to działać, ale to o to chodzi, żeby to odbijało. Widzicie, to odbija. O, zresztą możecie teraz posłuchać. Wkładam zbiornik. Zamykam się na chwilę. Słychać, prawda? W tej chwili już to działa i odbija, ale ta sprężynka jest, żeby ten element na 100% odbijał. Czyli ona wypycha do dołu. No i teraz zobaczymy, czy się wasz serwisant popisze i w ciemności prawidłowo włoży tą sprężynkę. Ją trzeba oczywiście tutaj ścisnąć. Wsunąć. 2 hours later. Słuchajcie, włożone. No to jest walka ze światłem, z narzędziami, ale tak ma to być. I teraz jak popatrzycie, słychać, że to działa. No i słuchajcie, 35 minut filmu. Przed montażem oczywiście, ja mówię o surówce. Wymieniony mamy ten element, czyli jeszcze raz, żeby pokazać, cały ten element to wyłamane, czyli ta prowadnica przewodów przy demontażu. No i teraz jak na dłoni widać, co tu się wydarzyło. Słuchajcie, czyli to pochodzi dokładnie stąd. Ułamane. Bardzo częsta przypadłość ostatnio. Generalnie nie zdarza się to, słuchajcie, tak bardzo często, ale ostatnio jakiś wysyp, bo chyba w ciągu 2 miesięcy z piąty raz ten element wymieniam. No i co, słuchajcie? Tak to wygląda. Nie jest to, słuchajcie, dla kogoś, kto tego nigdy nie robił, proste. Jak sami widzicie, nie jest to też, tutaj tylko układam przewody, nie jest to też takie banalne dla kogoś, kto to już nieraz robił, więc czasami z pierdołami tak zwanymi, czyli z taką drobną rzeczą, no już pomijam jakby fakt, jaki to ma sens, czy to jest mądre rozwiązanie, czy głupie. Moim zdaniem jest to słabo zaprojektowane, bo ten plastik zawsze się wyrobi, prędzej czy później, tym bardziej, że tak jak ja już wspominałem, ludzie ładują tymi zbiornikami. Słuchajcie, podłączamy prąd, włączamy napięcie, autodiagnostyka, sprawdzamy kilka razy, ale to nie ma prawa nie działać. No i słuchajcie, tyle w tej kwestii. Rzemieślniczy film o drobnej usterce, której naprawa trochę trwa. Podsumowując, usterka niby drobna, ułamany jeden kawałek plastiku, trochę roboty wymaga, trochę wprawy wymaga, trochę wiedzy wymaga. Macie ją podaną dzisiaj. Przypominam o partnerze kanału. Linki właśnie się pojawiają na dole po obu stronach ekranu. Portal Naprawienie Wyrzucaj, firma nord.pl. Dystrybutor części zamiennych do ekspresów AGD, RTV, narzędzi. Zapraszam, sprawdźcie sobie. Myślę, że warto. Ciągle muchy latają, słuchajcie. Element wymieniony, element naprawiony. Ekspres po konsultacji z klientem przejdzie kompletny przegląd. No jest to wymagane, słuchajcie, na początku jak go odpalałem, jak go wyłączałem, słyszeliście jak on chodzi. Tyle z mojej strony.
Wczoraj 1 września, po weekendzie kończą się wakacje. Roboty nadal dużo. Słuchajcie, mówił do was Bartek, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Nadal powtarzam, 74 bodajże w tej chwili procent z was ogląda, nie subskrybuje. Dla nas jest to ważne jako twórców, jako prowadzących te filmy dla was. Także przypominam o subskrypcji, wciśnijcie dzwoneczek, powiadomienia, jeśli oczywiście chcecie. Przypominam o partnerze kanału, linki w opisie. Smacznej kawki życzę. Mówił do was Bartek. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.